Norwegia. Skała Nesvarden, najbardziej na południe wysunięty punkt Norwegii. Tutaj zaczynam wędrówkę Norge på langs, czyli przejście całej Norwegii na samą północ, na przylądek Knivskelodden obok Nordkapu na wyspie Mageroja. 2800 km przede mną, a już wieje i pada, więc idę od razu, nie będę tutaj już dłużej siedzieć, ale biwakowałam pod skałą Nesvarden od zawietrznej strony, więc było pięknie. Tutaj fale się już rozbijają, więc dalej się dojść nie da. Pójdę teraz na szczyt Nesvarden, a potem pod latarnię morską Lindesnes, gdzie większość wędrowców zaczyna wędrówkę, ale to właśnie tutaj jest ten najbardziej na południe wysunięty punkt. Latarnia morska Lindesnes, to tutaj zaczyna większość wędrowców. To już jest trzecia możliwość. Tutaj trafia się najlepsza pogoda, bo tak jak mówią, w Norwegii pogoda zmienia się szybko, już przestało padać, więc bardzo przyjemny początek. Tutaj widać doskonale, że to Nesvarden jest tym właściwym punktem, ale ten jest fajny, bo jest latarnia, więc warto po prostu pójść na każdy z tych punktów, a stąd już prosto na północ. Obecna latarnia pochodzi z 1915 roku, a stara, która jest tuż obok, wybudowana w 1822, miała w środku piec węglowy i komin się wynosił ponad taką szklaną kopułę i bardzo ładnie ta latarnia wyglądała. Można zobaczyć tutaj na planszy. Nie chciałam iść cały czas asfaltem dzisiaj, więc wynalazłam taki skrót. Na mapie jest taka kropkowana ścieżynka, ale jak to zwykle ze skrótami i kropkowanymi ścieżkami bywa, ona w rzeczywistości nie istnieje. To znaczy jest tu taki ślad, że może kiedyś była ścieżka, a teraz używają jej jakieś zwierzęta. Ale no nie można tego nazwać ścieżką, przerąbuję się przez bagienko, ale jeszcze mam tylko 250 metrów w dół, ostro, bo tu jest taki kanion, taka wielka rozpadlina między takimi granitowymi, stromymi zboczami, no i tam ma właśnie na samym dole być znowu jakaś gruntowa droga. Jest mostek i widzę traktor, więc chyba się udało.
Już w namiocie, koniec pierwszego dnia. Zmęczyłam się. Dało mi w kość to chodzenie na skróty przez jakieś koszmarne krzaki, jak zwykle. Zebrałam przy tym jeszcze chyba więcej niż 15 kleszczy. Większość taka malutka. Więc musiałam oglądać intensywnie nogi, żeby je wszystkie zdjąć. Potem taki, no tylko 3 km, ale bardzo ruchliwego asfaltu, bez marginesu, jeszcze barierka, masakra. A potem następna droga zamieniła się w drogę gruntową, niespodziewanie. Czy pewnie powinnam była to sprawdzić. W każdym razie fajnie, bo teraz już jest taka cicha, fajna dróżka i właśnie przeskoczyłam przez strumyk, wlazłam na górkę i znalazłam biwak, bo nie było łatwo znaleźć miejsce. Myślałam, że może coś nad jeziorem, jakieś ładne sosenki, ale każde jedno płaskie miejsce już jest zajęte i ktoś ma tam chatkę, więc nie wbijałam się w ten sposób. I bardzo strome zbocza i no trudno znaleźć płaskie miejsce tutaj, ale no udało się. Tam jakaś jest ogromna stodoła po drugiej stronie tej górki, ale myślę, że to nie przeszkadza. Dziś jest bardzo pochmurno, zaczęło znowu kropić, ale przestało. Ale jestem też pod drzewami, więc będzie ciemniej, więc chyba będzie się dobrze spało, bo wczoraj bardzo przeszkadzało mi to, że było jasno niestety. Czy mam czapkę mogę dać na oczy, ale mimo wszystko ciągle jakby sprawdzam, czy jest jasno. Bez sensu. Także dziś jestem strasznie już śpiąca, bo już jest po 22. Mam jeszcze kisiel dla uczczenia pierwszego dnia wędrówki. No i idę spać. Jutro będzie mniej kilometrów. Dziś te 39 zrobiłam. Miałam zrobić 36,7, ale właśnie nie znalazłam w odpowiednim momencie biwaku, więc jutro będzie troszeczkę mniej. Nie mogę więcej, bo będzie sklep ostatni przed długim odcinkiem bez sklepu, więc muszę poczekać, aż go otworzą, bo jutro jest niedziela i będzie zamknięty, więc w poniedziałek rano. Tak, ptaszki śpiewają, one będą jeszcze długo śpiewały, ale ja kończę kisiel, zatyczki do uszu, spać. Plecak spakowany, namiot spakowany, mokry niestety, bo cały czas pokapywało i z drzew. Na horyzoncie znowu jest taka paskudna szara chmura. Obawiam się, że tutaj tak będzie cały czas spadało. Zabawiłam trochę dłużej, bo musiałam zacerować plecak. Zawsze mówię, jaki X-Pack jest wytrzymały, ale niestety samoloty wykańczają plecaki, nawet X-Pack, więc zrobili mi na taśmie bagażowej takie małe rozdarcie tutaj. I wzięłam nitkę tą, którą ostatnio przerabiałam namiot, więc to jest taka bardzo mocna nitka. Myślę, że wytrzyma spokojnie, ale tak chirurgiczny szef zrobiłam i powinno to być ok. I jeszcze dodatkowo zepsuło mi się zapięcie w zegarku i musiałam taśmą naprawczą skleić zegarek. Będę to chyba robić codziennie. Dobrze, że kupiłam taśmę. Właśnie w Christian Sand jeszcze kupiłam taśmę naprawczą. Tak, czasami ją noszę, czasami nie, ale tak stwierdziłam, że chyba muszę parę rzeczy skleić pewnie i kupiłam. Więc mój base weight się powiększył, ale to jest taka mała rolka taśmy naprawczej, więc jest ok. Złażę z tej góry, przechodzę przez strumyk i wracam na drogę. O, już kropi. Cholera.
Jestem znowu na asfalcie i tak zostanie już do końca dnia. Właśnie mijam granicę gminy z 1822 roku. Tam jest Kwoss, a tam Hegebostad. Trochę już inaczej jest to wszystko pisane obecnie. Nie ma jakiegoś ultra dużego ruchu, no ale wąsko jak widać. Za bardzo pobocza nie ma. Tu i tak jest akurat lepiej, dlatego odważyłam się wyjąć kamerę. No i piękne widoki są. Jestem nad rzeką, cały czas idę wzdłuż rzeki. Ona się nazywa Lygna, jest duża i właśnie był na niej taki mega fajny wodospad w miejscowości Kwoss, nazywał się Kvossfossen, więc fajnie. Troszkę popaduje ciągle, niby już przestało, ale właśnie znowu kropi. Dostałam propozycję noclegu całkiem niedaleko, ale wypada, że będę tam dopiero jutro, a chodzi o nocleg w czyjejś chatce weekendowej, no i poza weekendem niestety właściciela tam nie ma, ale no trudno, będzie gdzieś biwaczek w krzakach. Trochę męczący ten asfalt. Miałam jedną przerwę na poboczu, bo byłam strasznie głodna. A trzeba było podejść jeszcze trochę, bo tu jest z nartem o taka fajna wiata. Duża, z łazienką, tylko prądu nie ma niestety, ale jest woda nawet ciepła. Napiłam się, nabrałam wody. A tutaj za mną jest kurhan, w ogóle fenomenalny. Z połowy VI wieku naszej ery. Znaleziono tam cały skarb. Znaczy w grobowcu znaleziono jakiegoś człowieka, szkielet, i wyposażenie tego grobu jest jednym z najlepszych, w ogóle najbardziej obfitych w całej Europie z tego okresu. Miał taki właśnie miecz i włócznie, rzymski kielich i fajne wełniane ubranie z takimi kolorowymi tasiemkami. Tu na tablicy jest pokazane takie wzorki podobne do swastyki, w tamtym okresie bardzo popularne. Obecnie z wiadomych względów nikt nie robi już tasiemek ze swastykami. No, w każdym razie fajny kurhan i fajna wiata i fajna miejscowość to jest. I teraz okazuje się, że mogę iść nawet szlakiem po drugiej stronie rzeki i nie muszę iść tutaj asfaltem, więc właśnie taki mam plan. I jeszcze dostałam cynk od tej samej osoby, która mi proponowała ten nocleg, który nie jest po drodze dziś, że w miejscowości, do której zmierzam, czyli Skeje, znajduje się jakaś chatkowiatka, taka, że mogę tam spać chyba, więc mam motywację, żeby iść dalej. Wybaczcie tą piłę, ktoś akurat dzisiaj przy niedzieli coś piłuje. Tak wygląda ta wiata. Fajna, prawda? Zaraz będę nad dużym jeziorem Lingen, tak się ono chyba nazywa, ale zanim to nastąpi, tu jest całe takie pole kręgów kamiennych, jakieś starożytne dosyć miejsce spotkań. Jest tu taki park i muzeum, obecnie zamknięte, więc fajnie, starożytności to jest to. Wyobrażam sobie tych wszystkich rycerzy z epoki brązu i wikingów i cały czas mi to wszystko chodzi po głowie.
No bo jestem troszeczkę opóźniona. Tkwię w sklepie w Skeje. Miałam tu tylko 600 metrów, o 8 otwierali sklep, no i przylazłam na śniadanie. Zrobiłam sobie tutaj kawę z mlekiem prawdziwym. Zjadam śniadanko, no i ładuję elektronikę. Mam już właściwie 100% w telefonie, więc ruszam dalej. Pani sklepowa mówi, że czasem się zdarza, że przychodzą tu jacyś wędrowcy przechodzący całą Norwegię, ale że przeważnie wysyłają sobie paczki. Tego ja nigdy nie zrozumiem, po co wysyłać paczkę do sklepu z jedzeniem, skoro ta paczka też ma jedzenie, takie samo jak tu sprzedają. No, nie wiem, w każdym razie moje śniadanko było super, no i znowu się zachmurzyło, ale mam nadzieję, że nie będzie dziś padało, zobaczymy. Kilometrów wypada w miejscowości Kvinnlog, której nie planowałam pierwotnie, ale słyszałam, że ścieżka, którą planowałam, znowu nie istnieje, więc przerąbywanie się przez bagna stało się jakieś takie mało atrakcyjne. Dlatego właśnie idę tędy troszeczkę naokoło, dołożę chyba tak, nie wiem, z 10 kilometrów, ale drogą, więc nie jest to jakiś duży problem i pewnie będzie szybciej, mniej przekleństw, chociaż ten asfalt strasznie mnie męczy. Jestem dość padnięta, dziś dopiero 26 km, muszę jeszcze kawałek przejść, ale jestem właśnie śnięta, bo nie mogłam zasnąć wczoraj, długo nie spałam i dziś się obudziłam taka nie do życia i jeszcze ten asfalt, nogi mnie bolą od tego. Ale dziś właściwie jest ostatni dzień pełnego asfaltu i jutro już zakończę ten etap asfaltowy i już będą góry, długo góry. Bałam się, że będzie problem znaleźć dzisiaj miejsce pod namiot, bo jest bardzo wąsko między bardzo wzburzoną rzeką a drogą, ale znalazłam takie miejsce do parkowania dla wędkarzy. Drogę mam tuż obok, niestety słyszę auta bardzo głośno, no ale mam zatyczki, rzeka też szumi. Oczywiście zaczęło znowu kropić, cały czas kropi co godzinę, no trudno, trzeba się przyzwyczaić. I okropne meszki tutaj nad rzeką, takie drobne, dlatego od razu wskoczyłam do namiotu i będę się rozpakowywać wewnątrz. Fajnie tutaj jest rozwiązana ta przestrzeń, podoba mi się, że jest tak dużo miejsca, mogę sobie swobodnie sklękać i rozkładać się i w ogóle. No tylko, że wentylacja tutaj niestety siada, bo tu bardzo nisko ta strona namiotu schodzi do ziemi, no i nie ma tej wentylacji na przestrzał. Ale ponieważ nie ma dziś wiatru i nawet jeżeli będzie padać, to ten przedsionek jest dość duży, także zostawię drzwi na noc otwarte, to może nie będzie takiej kondensacji. Znowu mam gościa w garnku. Ślimak wlazł, na szczęście zauważyłam. Czwarty dzień wędrówki i już musiałam założyć moskitierę na głowę. No pomaga, więc cieszę się, że ją mam.
Myszki są straszne, one żyją właśnie nad płynącymi wodami, więc no, w sumie było to do przewidzenia, tylko myślałam, że jeszcze jest na to za wcześnie. Miałam ich pełno w namiocie, ale wiele z nich się potopiło w kroplach wody, bo padał deszcz, a od spodu no niestety była kondensacja, więc one wszystkie się utopiły. O, one są nieżywe w kropli wody. Sceneria się zmieniła. Doszłam do Knaben, tam skończył się asfalt. Na szczyt, na przełęcz właściwie najbliższej górki weszłam gruntową drogą i właśnie jestem na ścieżce, na pierwszym szlaku górskim. Także koniec już tego etapu asfaltowego. Teraz będą długo góry. To znaczy jutro będzie jeszcze Liosland i sklep, a potem już będzie taki solidny odcinek 7-dniowy. Jak tu wygląda? Teren jest dość urozmaicony, bardzo skaliście i tak pełno dołków i górek. Rośnie trawa, borówki, wrzos, trochę karłowaciałych brzus, ale niewiele. Jest mało wietrznie, ale trochę wietrznie, zawsze jak się wyjdzie za zakręt, to tak zimno się robi, a w Kotlinkach jest bardzo gorąco, także trochę te dziwne warunki mikroklimatyczne. Ale myślę, że jakiś biwak się znajdzie w jakimś zacisznym miejscu, ale to jeszcze parę kilometrów dzisiaj do zrobienia.
Jestem w Liosland. Na razie szlak dał mi troszeczkę w kość, muszę przyznać. No bo był bezścieżkowy. Były kopczyki, ale także trzeba było ich wypatrywać. No i szlak był bardzo góra-dół, góra-dół. Także tak, zeszło mi dużo czasu na to, ale był ładny bardzo ten szlak. Jeziora, skały, wodospady, fajnie. I pogoda idealna po prostu i nie ma śniegu, więc super. No i dowlokłam się tutaj, zrobiłam wielkie zakupy za 460 koron. Wzięłam też prysznic, właśnie suszę włosy, już prawie są suche. 28 koron, a nawet tanio, bo bez ręcznika. Bez limitu, także bardzo przyjemnie wybrałam koszulkę, też dosycha właśnie. No i jeszcze się wywlokę. Parę kilometrów zrobię i gdzieś zabiwakuję. Dzień długi, a trzeba jeszcze coś przejść, bo 20 kilometrów to nie jest dość na jeden dzień, bo następny odcinek jest długi, następny dopiero przystanek Haukeliseter. Nie mogę się doliczyć, ile to jest kilometrów. Między 180 a 220. Zobaczymy, ile wyjdzie. Mam jedzenia na tydzień taki, no jak rozciągnę, to nawet więcej. Nie planuję aż tak rozciągać, ale zobaczymy, jak pogoda i tak dalej. Zwijam się.